Jesteśmy w wiosce pod Kilimandżaro i dzisiaj uczymy się o życiu plemienia Chaga, czyli lokalnych mieszkańców zamieszkujących okolice. Co jest w planie? W planie na pewno jest zwiedzanie ich jaskini, pokazanie, w jaki sposób zajmują się obróbką kawy oraz kąpiel i skoki z wodospadu. Super będzie. Tak. Urodziny Mateusza! Au, au! Biali turyści przyjechali do zoo oglądać zwierzęta, które jeszcze nie widzieli w życiu. Świniaki. Wychudzone trochę. Jeżeli jesteście fanami hodowania roślinek w domu i czasami jesteście wyjątkowo dumni ze swoich okazów, to teraz zmierzcie się z waszym przeciwnikiem, matką natury. Monstera wijąca się po drzewie na wysokości 20-30 metrów, z każdym liściem gigantycznym i dłuższym niż moja cała ręka przed ramię. Każde drzewo tu jest porośnięte. Wchodzimy do jaskini plemienia Chaga. Została ona zbudowana na polecenie szefa plemienia w XVII wieku, aby zapewniać zarówno schron, jak i obronę przed plemieniami pasterskimi, które atakowały te ziemię ze względu na obecność dużą wody i zieleni w czasach suszy. Jaskinia była budowana przez 50 lat w XVII wieku i w oryginale ma ponad 4 km długości. Zawiera zarówno wentylację, pomieszczenia zbrojne, pomieszczenia służące do wyżywienia ludności, jak i całą resztę. Po 4 latach od zasadzenia tego kawowego krzaka można zabrać pierwszą uprawę. I są to takie malutkie ziarenka zielone. O, gdzie są? Wszystkie już te są zabrane. Tu są, na przykład. Które też są takie niedorośnięte, które następnie są położone na słońcu na 2 dni, żeby się wysuszyły. Jak wysuszą się, to wyglądają tak, jak tutaj widzicie. I do wyciągnięcia ze środka ziarenek kawy używa się tych moździerzy. W taki sposób, jak widzicie tutaj. Kiedy już oddzielimy skórkę od środka, wywalamy ją na wietrze i możemy zacząć parzenie. Parzenie w takim garnuszku trwa około 15 minut. No i teraz jak tylko sparzymy, czekamy na nasze kawki, które własnoręcznie zebraliśmy, odsialiśmy, wyparzyliśmy i własnoręcznie wypijemy. Co za kawę? Arabika. Saga. 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 Nakimbia daras for 3 fine grams. With this kind of game. Is there... Can I get a little bit? Okay. I think this is
like some. That's milk, right? Yeah. Something like that. That's right. Is these just normal biscuits? Jak smakuje? Mocno. Chocolate. Czarno. Chocolate biscuit. Misha, please don't kill yourself. You took me to yourself. Are you? Oh, it's not easy. Your legs are, Fletcher, so longer than mine. Me? Oh. Yeah. It's cold! So cold! Korzystając z przerwy na siklu, chcieliśmy Wam pokazać Agawę. Wygląda tak tu. Ten widok dla mnie i Wiktora jest bardzo znajomy, ponieważ co roku taką Agawę wnosiliśmy i zdosiliśmy do piwnicy. Stała na środku naszego ogrodu i przez lata dorosła do pewnych rozmiarów, czego nie wiedzieliśmy, że to nie jest jej ostatnia forma. I następująco rośnie z niej taki wysoki kwiat, który gdy przekwita, zamienia się w taką skostniałą bryłę. Mała ciekawostka ze świata agaw. To są malutkie karmazynki, czyli red snappery. Do you know the name of the fish? Calua. Kiingereza. Okay, That's the queen. yeah. 2000 queen. Like a cookie. Przygoda, której się nie spodziewaliśmy. Chodząc po miasteczku, które było zupełnie nudne i wszystkie atrakcje, które były historyczne, było w ruinie. Znaleźliśmy targ rybny, w którym kupiliśmy ryby i zaraz pan je nam patroszy, znajdziemy kogoś z olejem i zjemy bardzo lokalny obiad. A tam będą smażone. Czekając na nasze rybki, bo właśnie się smażą, chcielibyśmy serdecznie pozdrowić mamę Pauliki, ponieważ to u niej zawsze jemy ogromne ilości tych poczciwych stworzonek. I również kupuję u rybaków nad morzem i przynoszę je rano do domu. Więc to trochę budzi dobre wspomnienia. A ja Co chciałabym powiedzieć, że w takim razie z miejsca przepraszamy mamę Mateusza za ten urywek filmu.
Nie mamy sztyców. Wzięliśmy rybę na gazecie. Ale mogę powiedzieć z pełną dozą przekonania, że jest to najlepsza ryba, jaką jedliśmy do tej pory. We wszystkich restauracjach. O, aż tak, to nie mogę się doczekać, aż też spróbuję. Nie jest przypalona, nie jest zimna, jest pyszną, gorącą rybką było ciągnąć z oleju. I dostaliśmy ją na świeżym oleju. Dobra, jest. No powiedz, co zamierzasz zrobić? W końcu ten czas przyszedł, możecie zobaczyć, już tak przychodził, że moje włosy są zbyt długie, musimy je ściąć. Oczywiście idziemy do najbardziej lokalnego miejsca, jakie mogliśmy znaleźć w okolicy. Chodźcie, zobaczymy. Co się uda zrobić? Magic Super Black. Pan się jeszcze goli, więc Sikuchunga Qur'ani. muszę chwilę poczekać. Dobrze. Ja będę z tyłu czekała. Maanake hafai hata kuwa na kaburi. Akaulizwa kwa nini nasema huyu hafai hata. Pokaż, jak jesteś ładny. Masala ya kaumu Luti singeamini kama kwa Z Mateuszowych planów obcięcia włosów nic nie wyszło, ponieważ pan tylko i wyłącznie obcina maszynką i powiedział, że nie wie, jak korzystać z nożyczek, więc na tym to się skończyło. To tam, Misio? W końcu będziesz trochę ogarnięty? Zobaczymy. Co z tego wyjdzie? Pan mówił, że będziemy obcinał nożyczkami, ale póki co ma tylko maszynkę. Widzę właśnie. Ale będzie dobrze. Cześć, Misia! Co tu się dzieje? Misia, jaki złoty jesteś, to chyba bogactwo. A włoski cię umyli. Fajnie, taki przerażony jesteś. Witamy Was dzisiaj na Mikadi Beach, miejscu, w którym ostatnie 3 noce chillujemy i przygotowujemy nasze dalsze podróże, zapewniając sobie równocześnie malutki odpoczynek od grupy. Więc Paulinka mi przypomniała, że dzisiaj rano odkryliśmy, że moje majtki mają dziury i to wcale nie z powodu takiego, że uchodziłem w nich ostatnie 3 tygodnie, ale mieliśmy lokatora w naszej chatce, który wczoraj zjadł nam pomidory, a dzisiaj trochę majtek. Tylko nie wiemy, czy to był szczur, czy wielki karaluch jeszcze. Oprócz tego z Paulinką staraliśmy się przez ostatnie dni ćwiczyć jogę. Znaczy ja już trochę wcześniej, a Paulinkę zachęciłem do tego ostatnio. Słabo nam to jeszcze idzie, szczerze mówiąc. Jesteśmy rozciągnięci jak Jak beton. Jesteśmy rozciągnięci jak beton, ale mam nadzieję, że z każdym kolejnym dniem to się uda bardziej. Niestety tutaj okoliczności pozwoliły nam wstawać koło 8 rano. Na śniadaniu byliśmy na 10:30, a zajmowaliśmy się jakąś robotą o 12. A jutro wracamy do naszej żołnierskiej rutyny, kiedy to wstajemy o 6. Albo max, 5. Albo 5. Max o 7 rano i musimy o 8 już być w drodze. A najczęściej o 6-7 jesteśmy w drodze, no. Więc mamy trudności z wstawaniem. Ale nic, no, ostatni dzień w tym pięknym miejscu. Przejdziemy się jeszcze trochę po naszym ośrodku, po plaży.
i wsiadamy w dyliżans i jedziemy ostatni dzień oglądać Tanzanię. Z dnia dziś się jeszcze zobaczymy. Jak się nie zobaczymy, to do zobaczenia i widzimy się w Zambii, kolejnym kraju na naszej liście do zdobycia. Nic o nim nie wiemy, A to nie Malawi? a może Malawi? Widzisz? Tak czy siak nadal nic nie wiemy. Ale nic nie wiemy. Wożą nam tu dupę po tych krajach. My jesteśmy jak turyści z Europy. Tylko nie korzystamy z usług lokalnych pań. To na różnicę. Do zobaczenia.